Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj komentarz bieżący do nowego premiera Francji, którym jest François Bayrou. Mamy już czwartego premiera we Francji w tym roku. To pierwsza taka sytuacja od 1946 roku, że Francja ma w ciągu jednego roku aż 4 premierów. Wcześniej zdarzało się to kilkukrotnie w XIX wieku i w pierwszej połowie XX, właśnie za III i IV Republiki, no ale nigdy nie zdarzyło się to za V Republiki, czyli tego systemu, który wprowadził generał de Gaulle w 1958 roku i który przez dekady dawał Francji stabilność. Chciałem dzisiaj właśnie opowiedzieć o tym, kim jest François Bayrou, ponieważ jest to postać na swój sposób interesująca. Nie będę mówił, że jest to jakiś nadzwyczaj wyjątkowy czy ciekawy człowiek, ale jest to niewątpliwie człowiek bardzo reprezentatywny dla pewnego francuskiego środowiska, dla części francuskiej elity. No i fakt, że to on został dzisiaj premierem, też jest charakterystyczny i dużo mówi o miejscu, w którym znajduje się dzisiaj Francja. Bayrou generalnie jest przez wielu we Francji odbierany jako taki establishmentowy aparatczyk, który zawsze spadnie na 4 łapy, taki cwaniak i z tego punktu widzenia jest łatwy do wydrwienia, ale z drugiej strony jest też jednym z takich ostatnich reprezentantów pewnego środowiska, które w historii Francji pewną rolę odegrało politycznie, a może nawet bardziej niż politycznie, intelektualnie, czyli chodzi o chadecję. Ponieważ, jak wiemy, we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech chadecja jest ruchem, który odgrywał właśnie dużą rolę. Do dziś odgrywa, zwłaszcza w Niemczech i w Hiszpanii, istotną rolę, chociaż oczywiście się pod wieloma względami politycznie przesunął. Natomiast we Francji tradycyjnie utożsamiamy z centroprawicą raczej golizm. A trzeba pamiętać, że golizm i chadecja to są jednak dwie różne rzeczy, ponieważ ta chadecja, z której wywodzi się Bayrou, istniała przed de Gaulle'em i fakt, że dzisiaj Bayrou został premierem, jest, można powiedzieć, trochę takim rewanżem chadeków na golistach. Mówiłem w przypadku Michela Barniera, że on jest takim właśnie dinozaurem golistowskim, takim trochę ogniwem łączącym współczesną francuską politykę z tą polityką z czasów de Gaulle'a, tak? Barnier został działaczem młodzieżówki golistowskiej, kiedy de Gaulle był prezydentem w latach 60., później robił karierę bardzo, bardzo młodo, już kiedy miał 22 lata, potem kolejne stanowiska polityczne. Z Bayrou jest podobnie, tylko on właśnie wywodzi się z chadecji, a nie z golizmu. Zresztą obaj panowie są rówieśnikami. 73-latek zastąpił 73-latka i pod tym względem znów mamy par excellence starego, doświadczonego polityka, który w tej bardzo trudnej sytuacji, jaką dzisiaj mamy we Francji, będzie starał się odnaleźć. Więc skąd wziął się François Bayrou? Otóż François Bayrou urodził się w 1951 roku w regionie Béarn. Jest to historycznie region związany właśnie z francuską chadecją. Był synem rolnika, ale też nie byle jakiego rolnika, wójta wsi. No i jest rzeczywiście, sam się tak też kreuje, ale rzeczywiście to prawda, jest takim człowiekiem prowincji. Béarn leży na południowym zachodzie Francji. Historycznie jest to część Nawarry. No i Henryk IV, król Nawarry, później król Francji, protestant, który został katolikiem, później protestantem, a w końcu wreszcie katolikiem i następcą Henryka III, naszego Walezego, który zapoczątkował dynastię Bourbonów w 1589 roku. Jego słynne słowa "Paryż wart jest mszy". To jest właśnie ta historycznie kluczowa postać dla Nawarry, później dla Francji. To on włączył część Béarn do Królestwa Francji. To on następnie nadał edykt nantejski dający protestantom wolność kultu poza Paryżem, słynne pojednanie katolików i protestantów, zakończenie albo przynajmniej wstrzymanie na pewien okres czasu wojen religijnych, które trwały dekady, uspokojenie sytuacji. To jest postać kluczowa dla Nawarry, ale to jest także bohater François Bayrou. François Bayrou, który odwołuje się całe życie w polityce właśnie do tego hasła godzenia Francuzów. Henryk IV, który dokonał pojednania właśnie po wojnach religijnych, który następnie starał się przekierować, powiedzmy, uwagę państwa na rozwój materialny, dobrobyt. Słynne jego zdanie o tym, że chciałby, żeby każdy Francuz mógł sobie w niedzielę pozwolić na kurczaka na obiad.
No i François Bayrou napisał biografię Henryka IV i zresztą powołał się na niego także teraz, kiedy został premierem. Mówił o tym, że trzeba wyjść z głupich wojen, które toczą Francję od lat i także zwrócił uwagę, co jest rzeczywiście prawdą, że 13 grudnia u nas ta data wywołuje zupełnie inne skojarzenia, ale jest to data, kiedy także François Bayrou został premierem. Teraz są to urodziny Henryka IV, a więc tej postaci, której Bayrou wiele uwagi w swoim życiu poświęcił. No i Bayrou wywodzi się właśnie, tak jak już to powiedziałem, z Chadecji, na co bardzo trafnie zwrócił uwagę Philippe de Villiers, postać, o której już tutaj kilkukrotnie mówiłem, chociażby w kontekście Bruno Retailleau, obecnego ministra spraw wewnętrznych, którego Philippe de Villiers był patronem. Philippe de Villiers no to jest taki, powiedzmy, francuski Marek Jurek, polityk, który kiedyś był w głównym nurcie, ale stopniowo się od niego oddalał wraz z tym, jak Francja szła w lewo, a francuska prawica się liberalizowała. No i de Villiers no, jest właśnie takim konserwatywnym katolikiem, był przez chwilę ministrem kultury w latach 80., był kandydatem na prezydenta, posłem i tak dalej. No i de Villiers mówił o tym teraz w komentarzu po nominacji Bayrou, że Bayrou mówił o nim generalnie w miarę ciepło, że jest tego dawny kolega, że zna się wiele lat, że zawsze mieli ciepłe relacje, że jako człowiek jest prawda, sympatyczny. No i zwrócił uwagę, że jest to katolik, tak jak jego żona i dzieci. Bayrou ma 6 dzieci, 3 córki i 3 synów, ale jest to, jak de Villiers powiedział, katolik z nurtu Sionu. To jest ruch powstały w latach 90. XIX wieku. To jest progresywny katolicyzm, który chce łączyć republikę, demokrację i właśnie katolicyzm. To są właśnie zalążki Chadecji, która we Francji nie jest utożsamiana z prawicą, jest utożsamiana z centrum. Tak jak Bayrou nie jest utożsamiany z prawicą, jest utożsamiany z centrum. Ponieważ końcówka XIX wieku to jest moment, kiedy mamy od kilkunastu lat we Francji taką ostry konflikt właśnie na tle miejsca katolicyzmu w życiu publicznym, kiedy w 1879 dochodzi do dymisji prezydenta Patrice'a MacMahona i od tego czasu przyjmują władzę antyklerykałowie, którzy wprowadzają na miejsce katolickich świąt, katolickich nazw ulicy, republikę laicką, którzy ostro biorą się chociażby za zakony, które są sekularyzowane, wywłaszczane, mamy ostre zmiany w edukacji, zakazywanie nauczania katolickiego, nawet w szkołach prywatnych, wyrzucanie zakonów katolickich z Francji i tak dalej, i tak dalej. No i część katolików stoi w ostrej opozycji do tego ruchu, do laickiej republiki, do stawiania na dziedzictwo rewolucji, tak? Wtedy wchodzi dopiero Marsylianka, czy święto 14 lipca zamiast wcześniejszego 15 sierpnia związanego z wzięciem Najświętszej Maryi Panny i tradycyjnym francuskim świętem od XVII wieku, od króla Ludwika XIII, który chciał w ten sposób podziękować Maryi za narodziny swojego syna, późniejszego Ludwika XIV. No i wobec tej ostrej antyklerykalnej polityki lewicy, która dochodzi do władzy i która wprowadza dziedzictwo rewolucji francuskiej po 80 latach od tejże rewolucji jako obowiązujące, mamy różne postawy katolików we Francji. Część stoi w ostrej kontrze, a część takich, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, katolików otwartych próbuje właśnie dążyć do jakiegoś kompromisu. Także papież Leon XIII uznaje na pewnym etapie, że trzeba doprowadzić do jakiegoś kompromisu, ponieważ republika jest silna i trzeba, żeby chociaż ograniczyć jej zaangażowanie, to ostrze wymierzone w miejsce katolicyzmu w przestrzeni publicznej. Dochodzi do tak zwanego ralliement katolików, zaakceptowania częściowego przez nich republiki. No i Sion, którego przywódcą jest Marc Saunier, to jest właśnie czołowy intelektualnie, politycznie ruch, który chce być z jednej strony takim ostrym monarchizmem, konserwatyzmem, a z drugiej strony zyskującym na znaczeniu także socjalizmem, marksizmem, który akcentuje rolę wiernych, a nie tylko autorytet biskupów i papieża, jest właśnie chrześcijańsko-demokratyczny, bardzo mocno demokratyczny. No i początkowo hierarchia francuska jest pozytywnie nastawiona do ruchu Sion, przynajmniej jej część, wobec takiego zaangażowania społecznego, pewnej takiej autentycznej żarliwości religijnej. Widzi, że dobrze, że katolicy się organizują. Niemniej stopniowo widzimy, że z jednej strony republika politycznie jest cały czas ostro idzie na katolicyzm, mamy kolejne ostre posunięcia,
A z drugiej strony także Sion się coraz bardziej przesuwa, coraz bardziej relatywizując doktrynę katolicką. Mamy słynne słowa Sauniera, gwizdże na ekskomunikę, kiedy jest zapytany o to, czy nie boi się, że jak będzie zbyt szedł na kompromisy, to zostanie ekskomunikowany. Zaczyna bronić dziedzictwa rewolucji, akcentuje coraz mocniej, że to lud powinien mieć najwyższą władzę, także w kościele, akcentuje mocno humanizm, pacyfizm, ekumenizm rozumiany jako właśnie taką chęć szukania dialogu, a z perspektywy hierarchii rozmywanie różnic między katolicyzmem a protestantyzmem. Saunier wchodzi w mocne polemiki z Charlesem Maurrasem, czyli czołowym krytykiem demokracji, monarchistą i nacjonalistą, bohaterem prawicy narodowo-katolickiej. No i w końcu Sion zostaje potępiony przez papieża Piusa X w 1910 roku i rozwiązany. Niemniej Saunier, chociaż się podporządkowuje, no to de facto kontynuuje swoje dzieło i taki postępowy katolicyzm jest bardzo silny we Francji, kraju, który wydał takie postacie jak Jacques Maritain czy Teilhard de Chardin, chociaż zawsze był też nurt narodowo-konserwatywny, czerpiący właśnie z akcji francuskiej. No i François Bayrou bardzo chętnie powołuje się właśnie na Jacques'a Maritaina, na jego chrześcijański humanizm. Kreuje się później jako takiego oczytanego i zakorzenionego w swojej lokalnej prowincji, której znów także Chadecja była historycznie silna, człowieka z prowincji, na personalizm, na Emanuela Muniera, później także na Wacława Havla. Ślub bierze bardzo młodo, w wieku zaledwie 20 lat, no i ma później z żoną, której się trzyma już ponad 50, 6 dzieci, 21 wnuków. To jest taki, powiedzmy, patriarcha rodu i to jest ten element konserwatywny w nim. Kończy filologię klasyczną, gdzie uczy się łaciny, greki, jest przez kilka lat nauczycielem, ale później angażuje się politycznie właśnie już jako 20-parolatek, najpierw u boku Jeana Le Canueta, takiego też chadeckiego centrysty, który był ministrem w pierwszych latach prezydentury Giscarda, wcześniej był kandydatem na prezydenta. Współpracuje także Bayrou z Pierrem Founlinem, Hadekiem, zwolennikiem integracji europejskiej, ministrem w Czwartej Republice i przy ostatnim premierem w 1958 roku przez zaledwie kilka tygodni przed tym jak de Gaulle powraca do władzy po kilkunastu latach w opozycji. Founlin, który będzie później przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 80. i właśnie na tym etapie Bayrou z nim współpracuje. I tutaj już widzimy te kluczowe elementy, które się u Bayrou łączą i socjologicznie, i ideowo, tak? Czyli właśnie Chadecja, no bo właśnie praktykujący katolik, ale właśnie taki katolik raczej progresywny. To taka chęć bycia w centrum i to jest z kolei coś, co go łączy z Valérym Giscardem d'Estaing, który jako prezydent, o którym bardzo dużo mówiliśmy z Marcinem Giełzakiem i do tego nagrania odsyłam, kogo to interesuje, bo tam jest to też niewątpliwie postać bardzo ważna, jako prezydent mający bardzo duży wpływ na historię Francji. Giscard też tak historycznie uzasadniał tę swoją wizję, że trzeba rządzić z centrum, ponieważ Francja była zbyt podzielona po rewolucji 1789 roku. To przekonanie o tym, że istnieją dwie sprzeczne, skazane na konflikt Francje było toksyczne, że Francuzi właśnie byli nadmiernie doświadczeni wojnami religijnymi między katolikami a protestantami, później wojnami między rewolucją a kontrrewolucją, wojnami między katolikami i antyklerykami i tak dalej, podczas gdy w rzeczywistości, mówi Giscard, Francuzi zgadzają się w większości konkretnych spraw. 2/3 Francuzów, to jest jego slogan, zgodziliby się, gdyby odstawić te wielkie, polaryzujące idee na boku, co do konkretnych problemów by się zgodzili. I to jest też nurt, w który wpisuje się Bayrou. I to jest ten drugi element. A trzeci element to jest właśnie, tu też jest połączenie i z Giscardem, i z Chadecją, z której politykiem był także chociażby Robert Schuman. Robert Schuman, który także był ministrem w Czwartej Republice, kiedy powstawały zalążki integracji europejskiej, z której wyewoluowała później Unia Europejska, no to jest właśnie zdecydowanie afirmacja Unii Europejskiej. Jeszcze wówczas nie pod tą nazwą, ale generalnie integracji europejskiej, która jest też niewątpliwie nawiązaniem oczywiście do Christianitas, prawda? No ale Christianitas niewątpliwie już interpretowanej bardzo liberalnie w warunkach XX wieku, po II wojnie światowej. No i to są te elementy, które będziemy mieli u Bayrou, który mamy dzisiaj do tej pory. On jako polityk przez kilkadziesiąt lat w bardzo wielu sprawach kluczy, w bardzo wielu sprawach nie ma wyrazistego stanowiska, no ale w sprawach Unii Europejskiej zawsze jest prounijny, zawsze jest za dalej idącą integracją europejską, zawsze jest za tym, że trzeba więcej Europy. I to go właśnie bardzo dobrze łączy z tradycją francuskiej Chadecji.
i także z giscardyzmem, chociaż u Giscarda ten element katolicki jest słabszy. Bayrou dołącza do UDF Giscarda w 1986 roku. Zostaje jako 35-latek posłem, więc ewidentnie się do tego głównego nurtu francuskiej polityki dostaje i już jak raz się dostał, to już nigdy z niego nie wyszedł. Krytykuje po porażkach z lewicą mitterrandowską w 88-89 roku te stare postaci centroprawicy, Chiraca, Giscarda, Raymonda Barra, czyli byłego premiera i kandydata na prezydenta w 88 roku. No i wówczas jako właśnie taka jedna z młodych twarzy francuskiej centroprawicy, czyli RPR Chiracowskiego i UDF Giscarda i Barra, razem z tak zwanymi renowatorami, czyli właśnie Philippem de Villiers, Michelem Barnierem, czyli obecnym, byłym już teraz premierem, czy późniejszym też premierem François Fillonem, tworzy właśnie taką grupę. Oni się nazywają renowatorzy, chcą być tym młodym pokoleniem, wówczas mają 30-40 lat, prawicy i centrum. Niemniej, no jak się szybko okazuje, co zresztą de Villiers przyznaje teraz po latach, nic ich tak naprawdę nie łączy poza wiekiem. Bayrou później robi kolejny zwrot, dołącza jednak do Giscarda. Giscard robi go sekretarzem generalnym UDF, czyli swojej partii, tej właśnie bardziej liberalnej, centrowej, ale jednak na prawo od socjalistów, ale na lewo od gaullistów. Bayrou zostaje nawet jego szefem w 1998 roku, później UDF. No i widzimy też na tym etapie cały czas ten eurofederalizm. W 1992 roku Bayrou jest wyraźnym zwolennikiem traktatu z Maastricht, wokół którego mamy referendum, które pamiętajmy przychodzi minimalnie we Francji 51% za, 49% przeciw, więc bardzo mało brakowało, żeby Francja jako ten drugi, największy kraj kontynentu europejskiego nie wszedł w ogóle do Unii Europejskiej, prawda, kiedy ona powstawała. W tym referendum było bardzo blisko. Później także Bayrou jest oczywiście zwolennikiem traktatu konstytucyjnego w 2005 roku, tego, w którym z kolei Francuzi w referendum odrzucili. No i to też znów wpisuje się w giscardyzm, tak? Słynne słowa Giscarda o tym, że Francuzi wkrótce staną się mniej niż 1% ludności świata i że wobec tego jest potrzebna Unia Europejska, za pośrednictwem której Francja będzie mogła więcej znaczyć, co oczywiście właśnie łączy się też z takim progresywizmem. No i tutaj też de Villiers mówi, że Bayrou zawsze wierzył w to, że Unia Europejska będzie dźwignią, która podniesie znaczenie Francji. Tak? Czy inni mówią, że Francja będzie Prusami, a Unia Europejska będzie zjednoczonymi Niemcami, tak jak za Bismarcka. No niemniej de Villiers powie też, że dla Bayrou Europa to religia, przeznaczenie, paruzja, tak? Wręcz taki dogmat, co do którego jest absolutnie nieelastyczny, jedyny tak naprawdę kluczowy dogmat, co do którego w polityce nigdy nie zmienia zdania. Bayrou jest przez chwilę w latach 90. ministrem edukacji między 93 a 97 rokiem, kiedy centroprawica w koalicji właśnie gaullistów i dawnych giscardystów jest u władzy. Wtedy chce wspierać szkolnictwo prywatne. Post factum jest także oskarżany, że nie był w stanie zająć wyraźnego stanowiska w sprawie islamu i pojawiającego się wówczas problemu zakrywania włosów w szkołach, tak? Tego, że duża część muzułmańskich dziewcząt właśnie chciała nosić hijaby albo wręcz burki, a z kolei to było w oczywistej sprzeczności z jednej strony z laicką republiką, a także było demonstracyjnym pokazywaniem swojej religii, prawda? No i problem islamizacji Francji wówczas się zaczął pojawiać. Bayrou w tej sprawie nie zajął wyraźnego stanowiska i ustawa w tej sprawie zakazująca hijabów w szkołach weszła w życie dopiero w 2004 roku. Co część prawicy mu zarzuca. Generalnie ma opinię i na, powiedzmy, prawicy i na lewicy polityka elastycznego, który jest oskarżany o zdradzanie wszystkich po kolei. Kiedy mamy wybory prezydenckie w 1995 roku, Bayrou po kolei flirtuje z 3 różnymi czołowymi kandydatami na prezydenta, z Jacquesem Delorem z centrolewicy, z Edouardem Balladurem i Jacquesem Chiraciem, czyli 2 konkurentami z kolei z obozu gaullistowskiego. Ostatecznie najpierw opowiada się po stronie Balladura, który zrobił go ministrem edukacji, ale jak tylko Balladur przegrywa wejście do drugiej tury, to jednak natychmiast dzwoni do Chiraca i zostaje Chiracistą. Chirac go wówczas zostawia na stanowisku ministra, kiedy zostaje prezydentem i zmienia się rząd, co wielu mu wypomina. Simone Veil, czyli
polityk no, z perspektywy katolickiej dość obrzydliwa, no bo która doprowadziła jako minister zdrowia do legalizacji aborcji na życzenie, dzieciobójstwa prenatalnego. Natomiast no, ciesząca się właśnie autorytetem w liberalnym centrum, no, mówiła o Bayrou, że jest to polityk gorszy niż wszyscy. Polityk, który nie ma żadnej przyzwoitości, który, jak to mówiła, znam jego i wszystkie jego zdrady, że właśnie w tym 1995 roku nieprzyzwoicie się spieszył, że najpierw był za Balladourem, jak tylko Balladour przegrał, to dzwonił do Chiraca i ta wypowiedź, ta jej wypowiedź jest teraz przypominana, jako że ona sama jest no, takim, powiedzmy, autorytetem we Francji dla no, dużej części głównego nurtu, powiedzmy, także dla części tej bardziej liberalnej części centroprawicy, czy dla części lewicy właśnie, no, jako że dokonała legalizacji aborcji, Macron ją wprowadził do Panteonu i tak dalej. No i ta jej wypowiedź na temat Bayrou jest teraz przypominana. Niemniej, Bayrou próbuje następnie budować swoją własną partię w centrum. Tak? No, jest na czele UDF i próbuje budować jej pozycję między właśnie golistami a socjalistami. Startuje z tej pozycji na prezydenta w 2002 roku, zajmuje 4. miejsce z 7%. Wówczas jest słynna, zabawna na swój sposób anegdotka, kiedy Bayrou idzie do takiej arabskiej dzielnicy, gdzie jest dużo imigrantów i dzieci imigrantów, chce się pokazać jako otwarty na dialog, no ale jeden z młodych chłopców tamtejszych mu grzebie w kieszeni, Bayrou się denerwuje i daje mu policzek i krzyczy na niego, że nie wolno kraść. Co jest potem, jako że kamera to nagrywa, to później Bayrou jest przez swoich przeciwników, zwłaszcza na lewo od niego, no, krytykowany, że jak można spoliczkować dziecko, prawda, no, które chciało go okraść. No cóż, sam tutaj ten element, powiedzmy, bardziej konserwatywny wyszedł z Bayrou, chociaż no, kontrowersyjne, powiedzmy sprawa, no ale sam poszedł w takie miejsce, to trochę miał za swoje, później się z tego tłumaczył, że no przecież chciano go okraść. No, natomiast 4. miejsce oczywiście no, nie wygrywa. W drugiej turze mamy Chiraca i Le Pena, więc Chirac wygrywa bardzo zdecydowanie. No, a natomiast Bayrou przez kolejne 5 lat rządów gaullistów stara się być w takiej centrowo-liberalnej opozycji, wówczas krytykując zwłaszcza Nicolasa Sarkozy'ego, który powoli wyrasta jako minister na następcę Chiraca. I rzeczywiście Nicolas Sarkozy jest takim wrogiem François Bayrou do dzisiaj. Nicolas Sarkozy do ostatniej chwili przekonywał Macrona, żeby Bayrou nie robił go premierem. I w 2007 roku obaj startują na prezydenta. Bayrou po no, raczej małej popularności Chiraca, ale z drugiej strony także pewnej słabości socjalistów, którzy w 2002 roku nie weszli do drugiej tury, bo wszedł Le Pen, próbuje właśnie się budować w centrum jako ta taka alternatywna opcja, która jak wejdzie do drugiej tury z Sarkozym, to zagłosuje na niego lewica, jakby wszedł do drugiej tury z kandydatką lewicy, to zagłosowałaby na niego prawica. Liczy rzeczywiście, że wejdzie do drugiej tury. W sondażach idzie długo łeb w łeb z socjalistką Ségolène Royal. Natomiast ostatecznie zajmuje 3. miejsce z 19%. Te 19% to jest jego historyczny, największy sukces w życiu. No, niemniej, jak wiadomo, no, nie wszedł do drugiej tury, więc jest to też pewna porażka, ale wtedy był najbliżej. Przed drugą turą, co charakterystyczne, Bayrou hamletyzuje, odrzuca propozycję Ségolène Royal, by poprzeć ją w zamian za obietnicę stanowiska premiera. Bierze z nią jednak udział w publicznej debacie, co jest przedziwną formułą. Tak? Drugie i trzecie miejsce sobie razem debatują. Jednocześnie deklaruje, że jest gotowy także na debatę z Sarkozym, ale Sarkozy mu odmawia. Bayrou deklaruje publicznie, że nie zagłosuje na Sarkozy'ego, krytykuje jego interwencjonizm w gospodarce, ale nie mówi, że zagłosuje na Royal, krytykuje oboje. Zaprzecza, gdy się mówi, że jego program jest bliższy Sarkozy'emu, więc takie totalnie, takie typowe właśnie dla Bayrou rozmywanie, żeby nie być zbyt blisko ani jednego, ani drugiego. Ostatecznie Sarkozy wygrywa, głosy Bayrou dzielą się po połowie. Mniej więcej. Bayrou mówił potem, że nie wierzył, że Royal może wygrać, a sam oddał głos nieważny, no ale zarzucał z drugiej strony Sarkozy'emu także publicznie, że jest związany z finansjerą i wielkim kapitałem. No i Bayrou tym bardziej w tych wyborach wyrabia sobie opinię takiego właśnie polityka 100% elastycznego, który jest gotowy pójść w jedną albo drugą stronę, w zależności od tego, jak sobie wykalkuluje. Sam Giscard, jako były prezydent i człowiek, który na pewnym etapie współpracował z Bayrou, odmówił mu wówczas poparcia przeciwko Sarkozy'emu i powiedział publicznie, że Bayrou utrzymuje niepewność i unosi się w próżni pomiędzy wyraźnie odmiennymi politykami. No i to jest, myślę, dość trafne podsumowanie. Bayrou wtedy właśnie też krytykuje Simone Veil.
No i w 2004 roku, czyli też przed tymi wyborami, krytykuje go bardzo mocno Maurice Druon. Golista, wolny Francuz z młodości, konserwatysta, przez chwilę minister kultury u Georgesa Pompidou, później poseł, ale także no przede wszystkim pisarz, tak? Pisarz, autor między innymi serii Królowie Przeklęci, prawda? Która także w Polsce była wydawana i popularna. Polecam, kto nie czytał, na temat Filipa Pięknego, templariuszy, później jego synów, tak, tych przeklętych na stosie przez Jacques'a de Molay, którzy no, po kolei umierali, aż doprowadziło to do tego, że to Walezjusze po tej przeklętej dynastii przejęli tron Francji. No i Maurice Druon, też jako członek Akademii Francuskiej, człowiek mający pewien poważny autorytet na prawicy, mówił, że Bayrou jest człowiekiem nijakim, że jest to przeambitny karierowicz i też człowiek, który no, jest gotowy na dowolne cesje suwerenności Francji się zgodzić. Druon też przypomina wówczas, czy opowiada ciekawą anegdotkę, że podobno jak Bayrou był ministrem edukacji, to pewnej nocy obudził członków swojego gabinetu, wezwał ich wszystkich do ministerstwa i chciał się z nimi skonsultować na temat snu, jak mówił, wizji, którą miał, że zostanie kiedyś prezydentem. I jak Druon powiedział, anegdota jest zbyt wiarygodna, żeby nie miała w sobie pewnej realności, tak? I Bayrou jako takiego właśnie ambitnego karierowicza, oportunistę opisuje także w, powiedzmy, kulturze popularnej, w kabaretach, chociażby popularnych Guignol. Bayrou jest przedstawiany jako taki człowiek, który właśnie zawsze chce być pośrodku. Są żarty, że w szkole Bayrou zawsze dostaje dokładnie połowę, 5/10, 10/20. A jak siedzi z dziewczyną i zrywa płatki kwiatka, kocham cię bardzo, kocham cię wcale, kocham cię trochę, kocham cię średnio. Wychodzi średnio, ona oburzona, on to idealnie, tak jest najlepiej. Najlepiej jest kochać średnio, najlepiej jest kochać w połowie. Albo Bayrou, tak, też taki kabaretowy spot wyborczy Bayrou. Nie chcę was zawieść, ale nie chcę też was zachwycić. Jest lewica, jest prawica. Ja chcę wam dać nadzieję, będąc dokładnie po środku. No i rzeczywiście Bayrou potrafił w swojej karierze deklarować się jako centroprawica, jako centrolewica, jako centrum. No i generalnie jest takim właśnie, no tak jak powiedziałem, chadeckim centrystą. Chadecja zawsze była też we Francji właśnie w centrum. Chadecja także, pamiętajmy, w latach 50., kiedy była u władzy, no to rządziła w centrum, tak? Przeciwko ekstremom, przeciwko golistom, przeciwko komunistom z prawicy i lewicy. Co też jest bardzo charakterystyczne i w te tradycje Bayrou się wpisuje. Przekształca UDF w Modemy, ruch demokratyczny istniejący do dzisiaj. W 2012 roku startuje po raz kolejny w wyborach, ale zajmuje tym razem 5. miejsce, dopiero 9%, więc nie tak dużo, ale też nie tak mało. Tym razem w drugiej turze popiera François Hollande'a przeciwko Sarkozy'emu, no i do dziś w związku z tym ma wielką wrogość centroprawicy, wielką wrogość wielu golistów, ponieważ Sarkozy przegrał tamte wybory minimalnie, 48,5% miał, a Hollande 51,5%. No i wielu uważało, że to, że Bayrou poparł na ostatniej prostej Hollande'a, gdzie no niewątpliwie te jego relacje z Sarkozym były bardzo napięte, ale także no byli po prostu konkurentami politycznymi. Tak sobie Bayrou przekalkulował, że to właśnie przez niego Sarkozy przegrał, przez niego przez kolejne 12 lat do dzisiaj prawica golistowska jest w opozycji, chociaż także no tutaj różne są te hipotezy, tak? Jak sobie policzymy, to wychodzi także, że zdecydowali muzułmanie, tak? No bo muzułmanie w zdecydowanej większości poparli na Hollande'a przeciwko Sarkozy'emu, no i wystarczy, żeby 4% z nich, żeby stanowili 4% elektoratu, a prawdopodobnie stanowili więcej, żeby to, że oni zagłosowali na Hollande'a, zdecydowało. Także no te grupy, które przeważyły, było ich kilka, no ale Bayrou jako ten zdrajca od tego czasu jest postrzegany właśnie wśród wielu postgolistów. W tym samym roku traci mandat poselski i tym bardziej głosi potrzebę ordynacji proporcjonalnej, żeby centrum mogło się liczyć między dwoma blokami. Tak? To jest ta jego idea fix, właśnie budowa centrum między golistami a socjalistami. Promuje także decentralizację i wzmocnienie samorządów. Tak? Chętnie podkreśla, że jest związany ze swoim własnym rodzinnym regionem, właśnie z Béarn, i że
też zna lokalny język, béarnais, i właśnie te tożsamości regionalne są bardzo ważne, że ważne jest to zakorzenienie i tak dalej, i tak dalej. I niedługo później, w 2014 roku, zostaje też za trzecią próbą burmistrzem Po, czyli stolicy swojego właśnie regionu Béarn. No i Bayrou szykuje się, żeby czwarty raz wystartować na prezydenta, no ale w tym momencie wkracza na scenę niejaki Emmanuel Macron, który jest od Bayrou ćwierć wieku młodszy i który wchodzi tak naprawdę w jego buty, no ale właśnie ma tę zaletę, że jest znacznie świeższy, który także głosi projekt centrum, między centroprawicą a centrolewicą. No i początkowo Bayrou atakuje Macrona. No, mówi, że Macron jest zależny od świata wielkiego biznesu i wielkiego pieniądza, podobnie jak wcześniej atakował Sarkoziego. Natomiast na ostatniej prostej w lutym 2017 roku Bayrou, widząc zresztą, że w wyborach pewnie uzyskałby znów te kilka procent, ale znów nie wszedłby do drugiej tury, decyduje się jednak dogadać z Macronem, że on poprze Macrona, dzięki temu Macron będzie miał szansę wejść do drugiej tury, a w zamian za to następnie dogadają się co do wyborów parlamentarnych, wyborów do Zgromadzenia Narodowego. No i rzeczywiście popiera Macrona na ostatniej prostej, w zamian m.in. za obietnicę wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej i prawa o moralizacji życia publicznego. Natomiast, no, jak wiemy, Macron wygrywa, ale to się nie dzieje. Początkowo Bayrou zostaje rzeczywiście ministrem sprawiedliwości w rządzie u Macrona w maju 2017 roku, a jego ruch Modem, Ruch Demokratyczny, zostaje koalicjantem Macrona, dostaje miejsca w okręgach, dzięki czemu zamiast do 2 posłów zdobywa 42, więc się znacząco wzmacnia, chociaż sam Bayrou posłem już nie jest. Bayrou jako minister sprawiedliwości ogłasza swój właśnie wielki projekt moralizacji życia publicznego. Przedstawia się zresztą właśnie jako ta jego trzecia droga, prawda? Niezależne centrum, które może przyhamowywać czy zapędy rewolucyjne lewicy, czy zapędy reakcyjne prawicy. No i ta moralizacja życia publicznego także jest jego hasłem wcześniej wyborczym, które teraz Macron ma częściowo zrealizować. Tutaj dotyczy to m.in. zakazu zatrudnienia członków rodzin przez parlamentarzystów. To jest tuż po tym, jak François Fillon wyszło, że zatrudniał swoją żonę i dzieci. 10 lat niemożności sprawowania urzędów dla polityków, którzy będą mieli wyrok za naruszenie zasad uczciwości, takich jak uchylenie się od płacenia podatków, faworytyzm, czyli po polsku byśmy powiedzieli nepotyzm, korupcja czy defraudacja środków publicznych. Stworzenie Banku Demokracji, czyli specjalnego funduszu państwowego, który udzielałby pożyczek partiom i kandydatom w wyborach po to, żeby mieli do nich dostęp, natomiast niemożność udzielania jednocześnie pożyczek partiom przez banki spoza Unii Europejskiej, a także przez prywatne osoby z jakiegokolwiek kraju zagranicznego, co miałoby doprowadzić do tego, żeby z jednej strony wszyscy kandydaci mieli dostęp do środków na kampanię, a z drugiej strony także, żeby nie byli zależni właśnie od zagranicznego kapitału, nie wchodzili w jakieś niejasne relacje. Także Bayrou proponuje wyrzucenie byłych prezydentów z Rady Konstytucyjnej, ponieważ w Radzie Konstytucyjnej mają prawo zasiadać ex officio byli prezydenci we Francji. Także zakaz sprawowania przez ministrów mandatu lokalnego, bycia radnym czy burmistrzem, a także ograniczenie do 3 kadencji z rzędu dla czy posłów, czy senatorów, czy samorządowców sprawujących funkcje wykonawcze, czyli szefów regionów, burmistrzów, poza najmniejszymi gminami, a wreszcie obowiązkowa weryfikacja majątku prezydenta po zakończeniu kadencji. No niemniej Bayrou pozostaje ministrem zaledwie 37 dni. Jego projekt moralizacji życia publicznego nigdy nie zostaje wprowadzony, ponieważ, co bardzo zabawne, sam staje się bohaterem afery, kiedy zaczyna się śledztwo w sprawie tego, jak on sam swoich asystentów swojej partii w Parlamencie Europejskim zatrudniał, że miał ich zatrudniać fikcyjnie, to znaczy tak jak dzisiaj, dokładnie tak jak teraz Marine Le Pen, że zatrudniał jako asystentów w Parlamencie Europejskim działaczy swojej partii, którzy realnie wykonywali zadania niezwiązane z Parlamentem Europejskim. Więc jest to dość zabawne, bo sam wpadł i poniósłby jeszcze cięższe konsekwencje, gdyby wprowadzono jego projekt. To też pokazuje jakąś jego, powiedziałbym, brawurę, że chciał się z jednej strony, że chciał takie przepisy wprowadzić, a z drugiej strony można by powiedzieć także pewną bezczelność. No, natomiast oczywiście Bayrou się broni, że jest niewinny. Ostatecznie on sam zostaje uniewinniony, ponieważ on sam nie jest europosłem i był oskarżony o to, że miał być
mózgiem tej operacji, no ale z tego zarzutu zostają niewinione, natomiast zostają skazani i obłożeni karami finansowymi czy innymi inni działacze jego partii. Ten wyrok zapadł na początku tego roku. No w każdym razie Bayrou przez kolejne 7 lat, już nie jako minister, ale jako lider partii koalicyjnej MoDem, funkcjonuje wokół Emmanuela Macrona. W ramach tego obozu macronistowskiego. Co jakiś czas się dystansuje i stara się wyszarpać jak najwięcej dla siebie, pokazuje pewną swoją niezależność, na przykład wzywa w 2018 roku, kiedy mamy protesty żółtych kamizelek, Macrona, żeby zrozumiał protestujących, deklaruje, że kamizelki pokazują głęboki kryzys Francji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w praktyce po prostu dogaduje się z Macronem i zgarnia sympatyczne stanowiska frukta synekury dla swoich polityków i tak naprawdę poza sprawami Unii Europejskiej w kluczowych sprawach nigdy nie zabiera ostro stanowiska, często je rozmiękcza, tak? Na przykład w sprawach kulturowych jest dość śliski, tak? Z jednej strony zazwyczaj jest przeciwko lewicy, ale w praktyce później idzie za nią na kolejne etapy. Głosuje przeciwko związkom partnerskim w 1998 roku, mówi, że społeczeństwo potrzebuje wzorców, czyli wzorców związku kobiety i mężczyzny, normalnej rodziny, ale później, kiedy mamy już etap wprowadzania przez lewicę homomałżeństw, no to popiera związki partnerskie, ale jest przeciwnikiem homomałżeństw. Deklaruje, że nie należy używać słowa małżeństwo, tylko zawrzeć kompromis, więcej praw dla związków partnerskich. Manifestanci przeciwko homomałżeństwom zasługują na wysłuchanie, czują się zagrożeni, mamy zagrożenie pęknięcia społeczeństwa. Trzeba rozmawiać, może trzeba wrócić do tematu po 3 latach, trzeba więcej refleksji nad rodziną i tym, jak się ją wspiera. Więc tak naprawdę Bayrou naraża się zarówno lewicy, która ma mu za złe, że mówi o tym, że wprowadzenie małżeństw homoseksualnych to zagrożenie pęknięcia społeczeństwa, a z drugiej strony i że nie popiera tego projektu ustawy, z drugiej strony prawicy także ma za złe, że nie sprzeciwia się w ogóle, tak, tego typu agendzie. W sprawie eutanazji też deklaruje, że jest przeciw, ale z drugiej strony nie powinien to być temat starcia, też trzeba rozmawiać. W sprawie wpisania aborcji do konstytucji wypowiadał się przeciw, ale później wszyscy posłowie jego partii poza jednym zagłosowali za. On sam nie jest posłem. W sprawie podwyższenia wieku emerytalnego z kolei, co Macron przeprowadza 1,5 roku temu, też dystansuje się z jednej strony, mówi, że możliwa była inna reforma, innego rodzaju. Teraz deklarował kilka miesięcy temu, że te reformy można ulepszyć, kwestie emerytur można rozwiązać w nowy sposób. Francuzi muszą być bardziej zaangażowani w te istotne wybory. W tematach gospodarczych raz krytykuje niektórych, że są zbyt socjalni, raz krytykuje, że są zbyt liberalni i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie jest takim typowym, powiedziałbym, politykiem centrum, który jest dość śliski i nie chce zawierać zbyt mocnego stanowiska w żadnej sprawie. To, co jest konsekwentne, to jest właśnie to odwołanie właśnie do centryzmu, do pewnej decentralizacji, do samorządności i także do ordynacji proporcjonalnej. No i tutaj wreszcie dochodzimy do dnia dzisiejszego, kiedy Emmanuel Macron powołał François Bayrou, a dokładniej, żeby było zabawniej, mieliśmy trochę taki dość komiczny spektakl. Kiedy, jak wiemy, najpierw 4 grudnia Michel Barnier został odwołany przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie Emmanuel Macron zrobił taki typowy dla siebie spektakl. Czyli najpierw informacja, że będzie orędzie prezydenta i wypuszczono informację do mediów. Może w orędziu poda nazwisko nowego premiera. A później informacje tuż przed orędziem, jednak nie. W orędziu takie różne, były ogólnikowe banały, Macron bronił się przed dymisją, deklarował, że zostało mu 30 miesięcy i 30 miesięcy będzie dalej prezydentem. To samo w sobie, to, że w ogóle porusza temat swojej dymisji, go osłabia, moim zdaniem, ale z drugiej strony tyle się o tym mówiło, że chyba musiał o tym powiedzieć. Następnie Emmanuel Macron deklaruje, że już niedługo zaprasza do Pałacu Elizejskiego wszystkie partie poza skrajnymi, czyli bez lepenistów i bez melanchonistów, bez Zjednoczenia Narodowego i bez Francji Niepokornej, czyli od komunistów, którzy są, przypominam, we Francji uznawani za bardziej umiarkowanych niż Mélenchon, po republikanów. No ale na tym spotkaniu też nazwiska premiera nie podaje, konsultuje się, ale deklaruje, że w ciągu 48 godzin poda nazwisko premiera. No to media odliczają 48 godzin.
No ale we wtorek było spotkanie partii, w czwartek mija 48 godzin, ale w czwartek informacja, że Macron leci do Polski, spotyka się z premierem Tuskiem, po drodze również na chwilę z prezydentem Dudą. No i media później podają informację, że Macron decyduje się jednak szybciej wrócić z Polski. Być może to po to, żeby podać nazwisko nowego premiera. Informacja z ostatniej chwili. Macron wylądował, a potem informacja, a jednak nie. A jednak ciągle nie ma nazwiska nowego premiera i wtedy informacja, kolejne przesunięcie, trochę jak z taką robotą, którą się ciągle przesuwa, kiedy będzie ostateczny deadline. No jednak jutro rano będzie nazwisko premiera. Jutro rano, no to człowiek by się spodziewał, 8, 9, ale rano informacja, Emmanuel Macron zaprosił François Bayrou do Pałacu Elizejskiego. François Bayrou od 8:30 siedzi w Pałacu Elizejskim. Media relacjonują. Siedzi, nie wychodzi. W końcu 10:15, prawie 2 godziny, François Bayrou wychodzi. Nie mówi nic mediom. Pałac Elizejski też nie mówi nic mediom. Rano, no to oczywiste chyba, że przed 12, ale zbliża się 12, żadnych informacji. W pewnym momencie François Bayrou informuje BFM TV, czyli takiej inny TVN24, taką główną centrolewicową stację informacyjną, że spotkanie z Macronem w złej atmosferze, że Macron powiedział Bayrou, że nie zostanie premierem, że Bayrou jest wściekły. Dobijamy do 12, wciąż nie ma informacji o premierze, siłą rzeczy, no ani te 48 godzin, ani rano. Wciąż nic nie ma, za to jest bardzo zabawne. Media relacjonują na czerwonych paskach, że przed siedzibą premiera jest hotel Matignon jest są ustawione już mikrofony. Jeden dla premiera Barniera, a drugi dla nowego premiera, czyli tradycyjna ceremonia przekazania władzy, ale nie wiadomo, kto będzie nowym premierem, więc pracownicy zastanawiają się, na jakiej wysokości ustawić ten drugi mikrofon i się przesuwają go w górę, w dół. Jest to dość kabaretowe, a w końcu o 12:40 informacja, a jednak François Bayrou, komunikat Pałacu Elizejskiego, to on zostanie mianowany premierem. No i dowiadujemy się następnie w ciągu kolejnych godzin, że Emmanuel Macron rzeczywiście w piątek rano zadzwonił do Bayrou i powiedział mu, że nie zostanie premierem. I zaprosił go do pałacu, żeby mu wytłumaczyć dlaczego. No i rozmowa trwała prawie 2 godziny. Macron powiedział, że premierem zostanie Sébastien Lecornu, minister obrony. Bayrou był wściekły, Bayrou wyszantażował generalnie od Macrona, że jeżeli nie zrobi go premierem, to wtedy on ze swoim ruchem koalicyjnym odejdzie z rządu, nie poprze rządu Lecornu i Macron będzie tym bardziej w mniejszości, tym bardziej Lecornu szybko upadnie. No, Macron poprosił o czas na zastanowienie się, Bayrou wyszedł wściekły. Po godzinie Macron zadzwonił do Bayrou, żeby wracał do Pałacu Elizejskiego. Na kolejnym spotkaniu mu powiedział, że no dobra, jednak zrobicie premierem. Co pokazuje, że Bayrou raz wyszantażował to sobie, co pokazuje jednak pewną słabość Macrona, ale też pokazuje pewną desperację Bayrou, który ma już 73 lata, próbował być 3 razy prezydentem. Wszyscy wiedzą, że chce być prezydentem, tak? No ale premier wiadomo, to jest drugie najlepsze stanowisko po prezydencie. No i wiedział, że jeżeli teraz nie zostanie, to kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, prawda? Więc był już zdeterminowany, żeby dostać to stanowisko. Z drugiej strony jest to tak, że na co zwracają uwagę liczni komentatorzy, już 6. premier Emmanuela Macrona podczas jego prezydentury i także, że jest to podwójnie nowość, ponieważ do tej pory każdy premier, który zostawał premierem u Macrona, to był polityk nie mający silnej pozycji dotąd, i polityk, którego jako człowieka Macron słabo znał. W przypadku Bayrou to jest pierwszy polityk, który ma mocną pozycję, zostając premierem, ponieważ jest szefem swojej własnej partii i jest politykiem bardzo doświadczonym, tak? Który był ministrem, był kandydatem na prezydenta, jest politykiem o praktycznie 100% rozpoznawalności, tak? Jest w centrum uwagi opinii publicznej na pierwszym planie polityki od lat 90., a w parlamencie był od lat 80., tak? No, wcześniej czy Edouard Philippe, czy Jean Castex, czy Elisabeth Borne, czy Gabriel Attal, to byli politycy, którzy wcześniej nie mieli poważnych funkcji. Michel Barnier był pierwszołamaniem pierwszej z tych 2 rzeczy, ponieważ był wcześniej ministrem i to wielokrotnie, tak? Ale z kolei Macron go słabo znał. A tutaj Bayrou jest politykiem, który i wcześniej miał ważne stanowisko, czyli nie jest tak, że Macron go wziął z nicości, a w przypadku Barniera Macron go wziął z emerytury, więc trochę go wziął z nicości, tak? Barnier tak nie był po prostu, siedział sobie w domu z rodziną, tak? Gdzie Bayrou jest burmistrzem i jest szefem partii, tak? Więc koalicyjnej, tak? Brał udział w formowaniu wcześniejszych rządów, jego ministrowie z jego partii są w rządzie, tak? Barnier szefem partii nie był, Barnier był na emeryturze, więc to jest
nowość, ale także to, że Macron Bayrou doskonale zna, tak? No bo od 7 lat, ponad już prawie 8 współpracują, te ich relacje są czasem lepsze, czasem gorsze, jak to się pisze w mediach francuskich, ils se connaissent par cœur, tak? Czyli znają się tak jakby z serca, po polsku można by powiedzieć, że no, znają się jak łyse konie, tak? Wszyscy pamiętają, że Bayrou bardzo pomógł Macronowi zostać prezydentem, najpierw wejść do drugiej tury w 2017 roku. No i że to jest teraz taki rewanż, prawda, że teraz Bayrou wreszcie wyszarpał, żeby też zostać premierem, żeby coś z tego wreszcie mieć. No i teraz pytanie, co z tego będzie? Jak Bayrou będzie chciał przetrwać? Jedni mówią, że jest to profesjonalista polityki, mistrz kompromisu i prawdziwy parlamentarzysta i to dlatego Macron go wybrał. Inni mówią, że jest to stary oportunista, który dostanie tą fajną pozycję w CVC, ale przestanie być premierem za kilka miesięcy i wiele z tego nie będzie, tyle że będzie mógł umrzeć, mając poczucie, że był tym premierem. Sam spektakl wokół tego, fakt, że Macron nie chciał zrobić Bayrou premierem, a go zrobił. To jest druga taka sytuacja w Piątej Republice. Wcześniej Dominique de Villepin wyszarpał sobie bycie premierem. No to od Chiraca. No to też pokazuje słabość Macrona, tak? De Villepin skomentował, sam De Villepin skomentował tę sytuację, mówiąc, że jest to tragikomedia wokół podziału majątku, bo Bayrou jest współzałożycielem i współdziedzicem makronizmu. No ale fakt, że Bayrou jest właśnie politykiem z dużym doświadczeniem i politykiem mającym swoją partię, no wielu sugeruje także, że Bayrou może być premierem względnie podmiotowym wobec Macrona, tak? A nie kimś, kto będzie wykonywał polecenia Macrona, tak? Inni zwracają uwagę, że jest to człowiek Czwartej Republiki, tak? Chociażby konstytucjonalista znany Benjamin Morel mówił, że Bayrou byłby takim typowym premierem Czwartej Republiki. Właśnie jako chadek, jako centrysta, jako człowiek chcący budować blok centralny, który nie chce współpracować ze skrajnościami który właśnie jest krytykiem dwublokowości, krytykiem polaryzacji i który tworzy taki typowo rząd kombinowany na bazie układów partyjnych, który może przetrwać zaledwie kilka tygodni, a może przetrwać kilka miesięcy, będzie trudno przetrwać dłużej, tak? No, to nie jest typowe dla Piątej Republiki, zdecydowanie nie. No i sam Bayrou ideowo, taki właśnie człowiek Czwartej Republiki, parlament mocny, chadecja i tak dalej. No i także ordynacje proporcjonalne, która była w Czwartej Republice, a w Piątej Republice mamy JOW z 2 turami. Jak się do tego odnoszą poszczególni gracze? Le Pen jest względnie zadowolona, ponieważ uważa, że może wrócić do stołu silniejsza, że obaliła Barniera, pokazała, że nie żartuje, kiedy mówi, że może obalić rząd, ale teraz dalej będzie uczestnikiem rozmów. Deklaruje, że ma te same czerwone linie, co wcześniej. Jordan Bardella powiedział, że rząd Bayrou nie ma legitymacji demokratycznej, nie ma większości w parlamencie, jest pod nadzorem parlamentu, a zwłaszcza Zjednoczenia Narodowego jako siły numer 1 w zgromadzeniu. Oczekujemy szybkiego zaproszenia i rzeczywiście lepeniści dostali szybkie zaproszenie. Wczoraj w poniedziałek jako pierwsi zostali przyjęci Marine Le Pen i Jordan Bardella. Uzasadnienie takie, że jest to największa siła w Zgromadzeniu Narodowym, mają najwięcej posłów, no ale Macron ich wcześniej jednak izolował, tak? Macron zaprosił na spotkanie do siebie wszystkich poza właśnie Le Pen i Mélenchonem i mówił Bayrou, że też tak powinien zrobić. Bayrou zrobił inaczej. Bayrou powiedział, że on zaprosi wszystkie siły. No i wszyscy przyszli poza Mélenchonem. Mélenchon odrzucił to zaproszenie. Przyszli właśnie w kolejności od największego klubu do najmniejszego. Ale Bayrou kilkukrotnie już wyciągał do Marine Le Pen rękę w sprawach niby drugorzędnych, ale istotnych. Po pierwsze, Bayrou jest zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej, tak jak Le Pen, a jest to dla niej kluczowa sprawa, ponieważ ordynacja proporcjonalna mogłaby jej znacząco pomóc, żeby zbliżyć się do większości, tak? I żeby wreszcie mieć, będąc partią numer 1, jeśli chodzi o popularność we Francji, korzyść z tego, tak? W tej chwili ona ma wyraźnie niższy odsetek posłów niż poparcia w społeczeństwie i tak było zawsze do tej pory, tak? O czym wielokrotnie mówiłem. A Bayrou z kolei jest zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej właśnie po to, żeby to centrum upodmiotowić wobec 2 bloków. Co prawda makroniści na tym korzystali wyraźnie na JOW-ach w ostatnich latach i dlatego też Macron ordynacji proporcjonalnej nie chciał, no ale Bayrou zapewne chciałby tej ordynacji po to, żeby się upodmiotowić. Także wobec Macrona, no ale także obawiając się zapewne, że będziemy mieli rosnące 2 bloki właśnie prawicy i lewicy i że to centrum może być coraz słabsze.
Bayrou zapewne będzie chciał na ten temat negocjować, no i być może powstanie ordynacja mieszana, tak? Ponieważ jak wiemy, no, ordynacji proporcjonalnej jest 1000 rodzajów. Le Pen może przehandlować budżet, akceptację budżetu za ordynację. Być może w jakiejś formie. Natomiast no, możliwa jest ordynacja mieszana, także częściowe prowadzenie ordynacji proporcjonalnej, co już byłoby jakimś zyskiem dla Le Pen. Oczywiście ona będzie chciała wyszarpać maksymalnie dużo ordynacji proporcjonalnej. Najchętniej w ogóle chciałaby, żeby była premia dla zwycięzcy, tak jak to jest na poziomie samorządowym we Francji, do rad gmin mających ponad 1000 mieszkańców, tak jak to też kiedyś było we Włoszech, że partia numer 1 dostaje premię, partia numer 1 ma na przykład zagwarantowaną 1/3 posłów, ona kiedyś taki system proponowała. To oczywiście byłoby dla niej korzystne, dla innych nie, więc wątpliwe, żeby ktokolwiek inny się na to zgodził. No ale jest to jakiś punkt negocjacji, z którego można schodzić. Druga sprawa to jest to, że Bayrou popierał właśnie ten bank dla demokracji w kontekście także, czyli pożyczki dla kandydatów od państwa zagwarantowane, także w kontekście tej sprawy pożyczki rosyjskiej Le Pen, która później też pożyczała w kolejnych wyborach od Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy od Węgrów. Bayrou deklarował, to skandal, że żaden francuski bank nie chce dać pożyczki Marine Le Pen i wobec tego właśnie należy taki bank dla demokracji stworzyć. Tak, żeby francuskie życie publiczne było bardziej przejrzyste. Mamy sprawę wspomnianą Parlamentu Europejskiego, tak? I tych oskarżeń. Bayrou był oskarżony o to samo. On co prawda uciekł spod tego topora, ale krytykował w ostatnim czasie to zagrożenie wykluczeniem z wyborów Marine Le Pen. Mówił, że sprawiłoby ono, że obywatele straciliby wiarę w życie demokratyczne, że trzeba z Le Pen walczyć, on to całe życie robił, ale trzeba to robić przy urnach. Nie lubię niesprawiedliwości, nawet gdy jest wyrządzana moim przeciwnikom. Ale też, co istotne dla Le Pen, no i dla niego samego, bo było oskarżone o to samo, relatywizował te oskarżenia. Mówi się, defraudacja środków. Wszyscy mówią, że ktoś kradł pieniądze publiczne, które były przeznaczone dla usługi dla obywateli. To nie jest prawda. Chodzi o środki, które były i tak przeznaczone dla danej partii i jedynie pytanie jest o to, jak się z tej subwencji rozliczyły. Bayrou, no narracja znów podobna co Le Pen, no bo dotyczy ich to samo oskarżenie. Wreszcie Bayrou także był zwolennikiem znów w ramach wspierania kandydatów niezależnych i tak dalej, banku podpisów dla kandydatów mających ponad 10% w sondażach. To jest w francuskich warunkach bardzo ważne, ponieważ inaczej niż w Polsce, w wyborach prezydenckich, żeby wystartować, nie trzeba mieć określonej liczby podpisów obywateli, w Polsce jest, jak wiadomo, 100 000, ale określoną liczbę podpisów polityków, radnych albo posłów. I w warunkach francuskich dawniej de Gaulle miał 100, a teraz Giscard wprowadził w latach 70. 500 podpisów. No i dla kandydatów, powiedzmy, narodowej prawicy, ale także niekiedy kandydatów tej dalekiej lewicy, często był to problem po prostu, tak? Ponieważ najwięcej podpisów mieli ci, którzy są mocno okopani w samorządach, czyli najwięksi, tak? Goliści i socjaliści. Bayrou proponował, żeby wprowadzić bank podpisów, on jako samorządowiec i inni samorządowcy, żeby każdemu kandydatowi, który ma 10% w sondażach, po prostu udzielać podpisów ze względu na to, żeby ten przepis ominąć i żeby każdy, kto ma poparcie społeczne, mógł wystartować w wyborach. I sam w ostatnich wyborach, w 2022 roku, kiedy było zagrożenie, że Le Pen nie zbierze tych podpisów, ostatecznie miała 620, no ale jak widzimy, to nie jest dużo, ponad 500. Dla równowagi Valérie Pécresse, która potem dostała 4% w wyborach, miała ponad 2500 podpisów, no bo jej partia jest okopana w samorządach, tak? Bayrou demonstracyjnie swój podpis jako burmistrza dał właśnie Marine Le Pen. Mówiąc znów, że Marine Le Pen walczy i tak dalej, ale ona powinna wystartować w wyborach, to jest demokratyczne i tak dalej, i tak dalej. No i więc on kilkukrotnie takie gesty wobec Marine Le Pen wykonywał, ewidentnie też kalkulując, że to się mu kiedyś może przydać. No a też widzimy, że Marine Le Pen zyskała na tym, że obaliła rząd Barniera. W ostatnim sondażu prezydenckim ma już w pierwszej turze między 36 a 38%, co oznacza, że zyskała kolejne 2-3 punkty w ostatnim kwartale podczas tego rządu Bayrou, który najpierw częściowo poparła, ale w zamian za konkretne zmiany ustawowe, które nie nastąpiły, a później rząd obaliła w sprawie budżetu, o czym mówiłem szerzej w poprzednim nagraniu. No i teraz wobec Bayrou Le Pen także deklaruje, że jest bardzo ostrożna, że czeka na konkrety, że jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby nacieszyć się słowami, że docenia, że premier jest wobec niej bardziej otwarty niż którykolwiek wcześniej, bo rzeczywiście on jest wobec niej, wydaje się, w kwestiach takich symbolicznych, kurtuazyjnych, bardziej otwarty niż Barnier, bo zaprosił ją jako pierwszą do swojej siedziby. Barnier zaprosił ją do siebie dopiero po
prawie 3 miesiącach, tak? Dopiero tuż przed głosowaniem w sprawie budżetu, kiedy się zorientował, że Le Pen nie blefuje i może naprawdę go obalić. Natomiast powtórzyła, że czeka na konkrety w sprawie budżetu, który nie może uderzać w siłę nabywczą Francuzów. Te same warunki, co w sprawie, co dla Barniera, czyli między innymi utrzymanie tego samego poziomu refundacji leków, brak rezygnacji z indeksacji emerytury, wysokości inflacji i tak dalej, że czeka na konkrety w sprawie imigracji, ograniczenia imigracji nielegalnej i legalnej, a także na ordynację wyborczą, na wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej i że może zagłosować za dymisją rządu, jeżeli żadne konkrety na tych 3 polach się nie pojawią. No i cóż, Bayrou, żeby przetrwać, musi utrzymać obóz Macrona, tak? Czyli swoją własną partię plus partię Odrodzenie, czyli partię Attala, byłego premiera, i partię Horyzonty Eduarda Philippa, innego byłego premiera i także potencjalnego konkurenta w wyborach prezydenckich w 2027 roku, ale także potrzebuje albo Le Pen i golistów, albo socjalistów i golistów, ewentualnie mógłby próbować socjalistów, zielonych, komunistów i część posłów niezależnych, ale to byłaby bardzo już chwiejna koalicja. No więc wydaje się, że Bayrou będzie próbował w tej chwili, żeby mieć pole manewru w jedną, drugą, trzecią stronę. Czyli i do Le Pen, i do golistów, i do socjalistów. No i wszystkich też przyjął, tak? No i tutaj mamy wyraźny podział na lewicy, ponieważ Francja Niepokorna, Mélenchona, wyraźnie się opowiedziała przeciwko Bayrou. Manuel Bompard, czyli formalny szef, powiedział, że to jest nominacja, że ta nominacja Bayrou to jest środkowy palec dla demokracji, że już zaraz złożą wniosek o dymisję Bayrou. No i generalnie dają do zrozumienia, że chcą obalać wszystkie kolejne rządy aż do dymisji Macrona. To dymisja Macrona i przyspieszone wybory prezydenckie są ich celem, że trzeba, jak to Mélenchon powiedział, zlikwidować przyczynę choroby, a nie jej objawy, czyli Macrona, a nie premiera, czy kolejnych premierów. I Mélenchon, mamy informacje w mediach, już przygotowuje się na przyspieszone wybory prezydenckie i liczy, że dopnie swego i doprowadzi do dymisji Macrona. Deklarował w wywiadzie, że jego zdaniem w ciągu 2-3 miesięcy Le Pen też dojdzie do wniosku, że nie ma innej drogi niż dymisja Macrona i doprowadzi do dymisji Macrona. No tylko nawet Mélenchon i Le Pen nie byliby w stanie razem doprowadzić do dymisji Macrona, no chyba żeby rzeczywiście poprzez wspólne obalanie rządów, ale tutaj też potrzebowaliby jednak także jeszcze socjalistów. No także zobaczymy, jak to będzie szło, ale socjaliści, zieloni i komuniści, czyli pozostałe 3 mniejsze partie lewicy, spotkały się z Bayrou. I najbardziej miękcy są socjaliści, którzy, jak wiemy, wystarczyliby, nawet jeżeli Le Pen byłaby przeciw, do utrzymania rządu. Jeżeli zagłosowaliby razem z golistami i z 3 partiami centrum, 3 partiami obozu Macrona. No i tutaj socjaliści deklarują, że co prawda Bayrou to kontynuacja, a nie zerwanie, którego chcą Francuzi, ale nie muszą głosować za dymisją tego rządu, czekają, co im konkretnie Bayrou zaproponuje, żeby nie głosować za dymisją. Oczekują oni z kolei, że nie będzie zaostrzania polityki migracyjnej, że będzie wyrzeczenie się stosowania artykułu 49 Konstytucji, czyli prób narzucania parlamentowi ustaw bez głosowania, i że oczekują wyjścia im naprzeciw w kwestiach emerytur, wynagrodzeń dla budżetówki i budżetu, tak? Czyli podobnie tutaj co Le Pen tych kwestii socjalnych, chociaż Le Pen mocno akcentuje, że chodzi jej także o to, żeby nie zwiększać obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw. Le Pen stara się tutaj i deklarować, że ona broni interesów zarówno francuskich pracowników, jak i francuskich pracodawców, czyli przyjmuje to kryterium bardziej narodowe niż klasowe. No i także socjaliści dawali do zrozumienia, że nie chcą Bruno Retailleau jako ministra spraw wewnętrznych, z tym, że w tej chwili o Bruno Retailleau mówiłem dużo w jednym z poprzednich nagrań, to jest ten konserwatywny Van Dijkczyk, który został ministrem u Barniera. No, z drugiej strony Retailleau miał przygotować ustawę dotyczącą imigracji, być może będzie wynegocjowany jakiś kompromis na zasadzie, że Retailleau zostanie ministrem dalej, ponieważ on sam deklaruje, że chce zostać i także część makronistów chce, żeby on został, chociażby pani Braun-Pivet, szefowa Zgromadzenia Narodowego, czyli po naszemu marszałek Sejmu, że człowiek jest przekonań, człowiek cenny, powinien zostać. No ale Retailleau z kolei żąda od Bayrou, że jeżeli on ma być dalej ministrem, to chce gwarancji drastycznej walki z nielegalną imigracją, ograniczenia legalnej imigracji do ściśle niezbędnego minimum i walki z gangami narkotykowymi. Być może będzie wynegocjowany jakiś kompromis. Retailleau jest jedynym ministrem, który zbudował sobie swoją popularność i pozycję, swoją własną, jako minister u Barniera. No, zobaczymy, tak? No, trudno będzie pogodzić socjalistów i Retailleau, ale można sobie wyobrazić, że
nie będzie nowej ustawy w tej sprawie, a Retailleau będzie albo będzie odsunięta o kilka miesięcy, a Retailleau będzie starał się wprowadzać swoje rozwiązania drogą rozporządzeń. No, ale zobaczymy, tak? To też byłoby trudne do zaakceptowania dla lewicy, a z kolei całkowita rezygnacja ze stronie polityki migracyjnej byłaby bardzo trudna do wytłumaczenia prawicowym wyborcom. Więc zobaczymy. Postawa republikanów wobec Bayrou też będzie ciekawa, czyli właśnie golistów, ponieważ Nicolas Sarkozy, ich prezydent, bardzo prosił Macrona, żeby wzięli kogokolwiek innego i wielu, jak już mówiłem, wśród golistów uważa Bayrou za zdrajcę, tak? Że tego człowieka, przez którego upadł Sarkozy w 2012 roku, przez którego oni sami wylądowali w opozycji i do tej pory w niej generalnie są, poza teraz tym epizodycznym rządem Barniera. Natomiast będzie Laurent Wauquiez, czyli szef republikanów w Zgromadzeniu Narodowym, spotkał się z Bayrou i powiedział, że oczekują swojej mocnej obecności, czyli licznych stanowisk ministerialnych. No iż wtedy być może się zgodzą i konkretnych działań między innymi właśnie w sprawie imigracji. Więc zobaczymy, jak tutaj to wynegocjują. Bayrou tak naprawdę będzie mu trudno moim zdaniem przetrwać dłużej. Teoretycznie mówi się o tak zwanym pakcie braku cenzury, czy pakcie braku dymisji dla rządu, na który mieliby się zgodzić jednocześnie socjaliści i goliści, a także oczywiście centrum makronistowskie i Bayrou, po to, żeby mieć większość, która deklaruje, że nie zagłosuje za dymisją rządu, w zamian za co rząd miałby się wyrzec stosowania artykułu 49 Konstytucji, a prezydent z kolei miałby się wyrzec rozwiązywania zgromadzenia. To ostatnie, to Macron jest rzeczywiście do tego skory. Macron nie chce rozwiązywać zgromadzenia, Macron chce, żeby ten parlament trwał dalej, ponieważ w kolejnym parlamencie jego obóz mógłby jeszcze bardziej stracić, natomiast zobaczymy, czy nie będzie do tego zmuszony, jeżeli rząd Bayrou szybko upadnie. Natomiast taki pakt niecenzury będzie trudny, ponieważ w praktyce w każdej chwili socjaliści albo goliści mogliby go wypowiedzieć, zwłaszcza socjaliści, którzy będą cały czas pod presją Mélenchona, jeżeli będą szli na ustępstwa, a z drugiej strony goliści będą pod presją Le Pen, która z kolei odrzuca możliwość takiego paktu, mówi, że i artykuł 49 i możliwość zagłosowania za dymisją rządu to są normalne narzędzia konstytucyjne, że czy generał de Gaulle i Michel Debré, który tworzył konstytucję, pierwszy premier de Gaulle'a, byli przeciwko republice, oczywiście, że nie i to są normalne narzędzia, nie należy się ich wyrzekać, co oczywiście buduje sobie możliwości na wypadek, gdyby sama miała rządzić, ale także, żeby mieć możliwość właśnie szantażowania rządu dymisją. I wydaje się, że takie trwanie na zasadzie, że wszyscy zgadzamy się, żeby trwać i negocjować konkretne ustawy, będzie trudne, tak? Ponieważ te kluczowe człony z obu stron będą pod presją ostrej lewicy i ostrej prawicy, nieco upraszczając, żeby po prostu nie iść na nadmierne ustępstwa, ale także nastroje społeczne, wydaje się, nie odpowiadają temu, żeby iść na trudne kompromisy, co widzieliśmy przy okazji głosowania w sprawie Barniera. Także i socjaliści, i lepeniści woleli zagłosować za dymisją. Społeczeństwo raczej nie chce, ten argument o trwałości, stabilności nie trafia. 40% Francuzów deklaruje, że ufa Bayrou, ale to może się wydawać dużo i to nie jest mało, ale przy każdym z wcześniejszych, ale jednak 60% nie ufa i co więcej, przy każdym z wcześniejszych 5 premierów Macrona było na początku więcej. Barnier miał od początku 50 kilka procent, to potem szybko leciało w dół i w końcu upadł zgodnie z wolą społeczeństwa. A jeżeli Bayrou by znów upadł, to byłoby to bardzo, bardzo niewygodne dla Macrona. Tak? Bayrou ma być właśnie politykiem bardzo doświadczonym, który będzie próbował, jest taką kolejną próbą negocjowania kompromisów z pozostałymi partiami. Natomiast jak wygląda kalendarz? 14 stycznia ma Bayrou wygłosić swoje exposé. 31 marca ma być wyrok w sprawie Le Pen, który będzie na pewno bardzo istotny, a 7 lipca Macron odzyska konstytucyjną możliwość rozwiązywania Zgromadzenia Narodowego. Wydaje się, że Bayrou będzie trudno przetrwać dłużej niż do lipca. I narodowcom, i socjalistom nie opłaca się zbyt długo podtrzymywać jego rządu, a wydaje mi się też, że kiedy jedno z nich przejdzie do twardej opozycji i zadeklaruje, że chce, żeby doszło do dymisji rządu, to wtedy to drugie długo nie wytrzyma, ponieważ będzie presja elektoratu. Wydaje mi się, że Le Pen będzie chciała wyszarpać od Bayrou zmianę ordynacji, bo na tym to realnie robiłoby jej dużą różnicę, jeśli chodzi o możliwość własnego dojścia do władzy. Może się w zamian za to zgodzić na przyjęcie budżetu, ale potem
jak już będzie miała zmienioną ordynację i będzie możliwość ponownego rozwiązania zgromadzenia, to myślę, że będzie dążyła do jego obalenia. Le Pen może także zareagować nerwowo na wyrok, jeżeli zostanie skazana, jeżeli będzie wykluczona z wyborów. No, tutaj też niektórzy obstawiają, że jeszcze wcześniej Le Pen będzie chciała ponownie obalić rząd, żeby tym bardziej tworzyć taki obraz, że jest prześladowana przez system, broni Francuzów przed złą elitą i za to zostaje skazana, chociaż i tak będzie to mogło robić w związku z Barnierem, w związku z obaleniem Barniera. Do tego dochodzi jeszcze jedna sprawa, że François Bayrou odmawia rezygnacji z stanowiska burmistrza Po, czyli tego miasta 80-tysięcznego, stolicy jego regionu Béarn. I co więcej, już teraz jest od kilku dni premierem, mamy na Majotcie, czyli na departamencie zamorskim na Oceanie Indyjskim, huragan i setki ofiar śmiertelnych. I mieliśmy specjalne spotkanie rządowe w tej sprawie, ale premier Bayrou wziął w nim udział jedynie zdalnie, przez wideokonferencję, ponieważ, uwaga, pojechał na Radę Miasta do siebie, do Po, na południe. No i to spotkało się z lawiną krytyki, że jak to, premier będzie jedynie na pół etatu, bo będzie równolegle chciał być cały czas burmistrzem swojego miasta. No, Bayrou się broni, że przecież był tak w przeszłości, że Chirac był jednocześnie premierem i burmistrzem Paryża, że Alain Juppé był i Jacques Chabon-Dalmas byli premierami i burmistrzami Bordeaux. Natomiast ewidentnie Bayrou po prostu chce mieć zabezpieczenie, jeżeli przepadnie, jeżeli zostanie po kilku miesiącach obalony. No i także Bayrou broni właśnie tej idei samorządności, prawda, obecności samorządowców w życiu publicznym na poziomie centralnym i tak dalej, co jest o tyle zabawne, że znów po raz drugi już mówi sprzeczne rzeczy do tego, co mówił kilka lat temu, bo przypominam, że w tym prawie dotyczącym moralności moralizacji życia publicznego chciał zaostrzyć możliwość utraty biernego prawa wyborczego dla osób skazanych, gdzie ledwo się wykpił, a później to krytykował, kiedy jego partia stała się sama przedmiotem takiego śledztwa. A druga rzecz, no to mówił, że należy właśnie ograniczyć możliwość jednoczesnego sprawowania różnych funkcji, a teraz przeciwnie, chce w drugą stronę zwiększyć taką możliwość. Więc to też dobrze pokazuje, jaki jest François Bayrou. No i wydaje się, że tenże nasz wspaniały cwaniak jest na pewno cwaniakiem, nie należy go lekceważyć, jest zręcznym politykiem, ale jest wątpliwe, żeby przetrwał jakoś bardzo długo, ale zobaczymy. Na koniec jeszcze tylko anegdotka, którą i tak już wrzucałem na swojego Twittera, ponieważ François Bayrou był też zapowiadany jako premier przez kogo? Oczywiście przez Michela Houellebecqa, najbardziej znanego współczesnego francuskiego pisarza, Michela Houellebecqa, który przewidywał w swojej znanej książce Uległość, że to właśnie François Bayrou zostanie premierem, ale nie u Macrona, tylko u prezydenta Mohameda Ben Abbasa z Bractwa Muzułmańskiego. Jak wiadomo, w Uległości Houellebecq przewidywał, że muzułmanin zostanie prezydentem, że trafi do drugiej tury z Marine Le Pen i oczywiście wszyscy się zjednoczą przeciwko Marine Le Pen, wobec czego muzułmanin wygra wybory i Houellebecq tam bardzo ostro wykpił Bayrou jako właśnie takiego, jak to się wyraził, doskonale głupiego, starego polityka, który przegrał praktycznie wszystkie wybory, w których brał udział. No i tutaj dokładny cytat. Stary wyjadacz z Béarn, przegrany praktycznie we wszystkich wyborach, w których startował w ciągu ostatnich 30 lat, przy współudziale prasy kolorowej podtrzymywał swój wzniosły wizerunek, regularnie pozwalając się fotografować w pozach wypisz, wymaluj, jak z reklam tradycyjnych wyrobów wędliniarskich, wsparty na kiju pasterskim, wśród łąk i pól uprawnych prowincji Labour. W rozlicznych wywiadach starał się sprawiać wrażenie człowieka, który powiedział nie, zgodnie ze starą tradycją golistowską. Unia na rzecz ruchu ludowego, Unia Demokratów i Niezależnych oraz Partia Socjalistyczna uzgodniły warunki umowy koalicyjnej i poparły kandydata Bractwa Muzułmańskiego. Podnieceni dziennikarze kanałów informacyjnych przez całe popołudnie usiłowali dowiedzieć się czegoś więcej o warunkach umowy i podziale ministerstw, za każdym razem otrzymując tę samą odpowiedź o marności politykierskich dywagacji, potrzebie jedności narodowej, konieczności opatrzenia ran podzielonego kraju i temu podobne banały. Wszystko to było oczywiście łatwe do przewidzenia, w przeciwieństwie do powrotu do pierwszoplanowej roli na scenie politycznej François Bayrou. Przyjął on miejsce w drużynie Mohameda Ben Abbasa, który w razie zwycięstwa obiecał mu stanowisko premiera. Bayrou, absolutnie genialny pomysł, wykrzyknął na mój widok Alain Tanner, dosłownie dygocąc z entuzjazmu. Muszę przyznać, że nigdy bym na to nie wpadł. Ten Ben Abbas naprawdę ma głowę nie od parady. Co jest niezwykłe u Bayrou i czyni go niezastąpionym, ciągnął entuzjastycznie Tanner, to jego doskonała głupota.
Jego projekty polityczne zawsze ograniczały się do marzenia, aby za wszelką cenę zdobyć najwyższe stanowisko w państwie, jak to się mówi. Nigdy nie miał jakichkolwiek własnych poglądów, ani nie udawał, że je ma, co mimo wszystko jest zjawiskiem dość rzadkim. To z niego czyni idealnego polityka ucieleśniającego ideę humanizmu, zwłaszcza, że uważa się za kogoś w rodzaju Henryka IV i wielkiego rozjemcę w sporze między religiami. Nie bez powodu jest znakomicie postrzegany przez elektorat katolicki, któremu jego głupota poprawia samopoczucie. Tego właśnie potrzeba Ben Abbasowi, który przede wszystkim pragnie ucieleśniać nowy humanizm, przedstawiać islam jako najwyższą formę nowego humanizmu jednoczącego ludzi, a przy tym jest absolutnie szczery, kiedy głosi szacunek dla 3 religii księgi. No i także Bayrou jako właśnie ten człowiek kompromisu, Houellebecq przewidział także, że będzie mówił o kompromisie i rzeczywiście Bayrou na początek mówi o konieczności jednoczenia Francuzów. No i właśnie ten wizerunek przebiegłego aparatczyka, który na końcu zawsze się znajdzie, spadnie na 4 łapy i opowie o tym, że trzeba się jednoczyć. Taki jest, wydaje się, François Bayrou, który został właśnie nowym premierem Francji. Na dziś to wszystko, Kasper Kita. Do usłyszenia.